Здравствуйте, товарищи! Z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Wiem, wielu Was zostało zszokowanych, ale dzisiaj mamy 9 maja. Obchodzimy według kalendarza sowieckiego 80. rocznicę zakończenia II wojny światowej. I dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować model radzieckiego czołgu T-34-85 z zakładów numer 112, czyli zakłady Krasnoje Sormowo w Gorkim, czyli aktualnie w Niżnym Nowogrodzie, gdzie aktualnie znajdują się zakłady gaz. I ten czołg jest, jak widzicie, na pełnych kołach i posiada armatę ZIS S-5-3, albo jak ktoś woli 53. Zauważyłem, że na rosyjskich stronach jest ta armata tak jakby z przerwą, z pauzą było to 53, czyli ZIS S-5-3. 85 mm, czyli długa armata 85 mm. No i dzisiaj sobie zajrzymy do właśnie pudełka od firmy Border. Model ukrywa się pod numerem BT, czyli Border Tank 027 i uwaga, ten czołg posiada również 5 figurek radzieckich żołnierzy zaprojektowanych przez studio Jason. No jest to oczywiście, układamy ich na czołgów jako desant, transport, bo są w takich pozach raczej spokojnie jadących żołnierzy na czołgu. Czołg oczywiście zawiera elementy fototrawione, zawiera również metalową lufę. No i teraz sobie zerkniemy, co tutaj mamy, bo to jest rok produkcji 44 rok i mamy druga gwardyjska brygada pancerna, wschodnie Prusy, marzec 45 rok, piąty gwardyjski korpus pancerny, trzeci ukraiński front, Czechosłowacja, zima 45. Następnie mamy drugą brygadę gwardyjską pancerną, wschodnie również Prusy, marzec 45 rok. No i to wszystko, powiem Wam. Tu mamy jeszcze jeden czołg w zimowym malowaniu z czerwoną gwiazdą, ale niestety nie mamy żadnego opisu. Co dalej mamy? No właśnie, dalej mamy pokazane elementy czołgu z bardzo ładną fakturą odlewanej wieży. Pokazane są też częściowo elementy fototrawione na modelach, jak i również jest wskazane że jest metalowa lufa wewnątrz. Teraz otwieram sobie pudełko. No i zawartość pudełka nam się tak prezentuje. Mamy tutaj instrukcję, blaszkę fototrawioną, niezabezpieczona i trochę patyny chwyciła. Tu są figurki. No i zajrzymy sobie do przede wszystkim instrukcji. Taka sama okładka instrukcji jak pudełko. Następnie mamy wykaz elementów znajdujących się w pudle, również kalkomanie, elementy z przezroczystego plastiku, no i etapy sklejania. Patrzymy sobie, jak wygląda sprawa instrukcji. Wygląda na to, że jest bardzo czytelna instrukcja. Tutaj widzimy, że mamy zaznaczone, to są uchwyty po prostu desantowe na tyle kadłuba czołgu, przy silniku. No i patrzymy sobie, co tutaj jest. Tak, to się zgadza. Front są na terenie Czechosłowacji. O właśnie, tu jest to zimowe malowanie. Posłuchajcie, to jest ten sam czołg,
A z tym, że jest oczywiście ten czołg tutaj w malowaniu marsowym, powiedzmy, czyli już tak jakby śniegu nie było, a tu mamy malowanie, posłuchajcie, w białym kamuflażu, tak? Czyli pomalowany czołg został na biało. Jeżeli chodzi o farbę, to Border preferuje farby akrylowe od firmy Amo by Mick Jimenez. Bardzo się cieszę, dobre farby. No i teraz zajrzymy sobie do pudełka, co nam Border przyszykował. Obniżyłem trochę kamerę, no i zajrzymy sobie do woreczka, posłuchajcie, bąbelkowego. I tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, 5 figurek. Ponieważ już w czołgach z armatą 85 mm była załoga, składała się nie z 4, ale już z 5 czołgistów. Żeby nie wydłużać filmu, pozwoliłem sobie je w międzyczasie wypakować. Weźmiemy sobie pierwszą figurkę. Co prawda do tego zimowego malowania tu bym nie zalecał jednak tych figurek, ze względu na to, że ci żołnierze są ubrani w letnie mundury, a mają jedynie co, no tak, ten ma furażerkę, tu mamy karabin Mosina, jest wyposażony. Bardzo ładnie zrobione figurki. Nie wiem, czy akurat ten nie jest z tej azjatyckiej części Rosji. Bardzo ładnie wykonany detal. Tak prezentuje się reszta figurki. Typowo letni mundur. Przerzucone przez ramiona ma pałatkę. Kolejna figurka. No tutaj już mamy troszeczkę żołnierza, a najprawdopodobniej on jest w takim fufajce. Zaraz, ale raczej to jest fufajka, ale bez rękawów, tylko taka kamizelka. Również ma przewieszoną pałatkę. I to jest ten żołnierz, który stoi na czołgu. Bardzo ładnie wykonana figurka. No i ten jest już taki, powiedzmy, wiosenny, mimo to, że ma na głowie papachę. Czyli tu ma uszankę na głowie, czy też uszatkę, jak ktoś woli. Kolejny żołnierz z uszatce, z europejską twarzą. Również wyposażony w Mosina. To jest ta figurka, która klęczy za wieżą na płycie nadsilnikową. Kolejny, również papacha, również europejska część Związku Sowieckiego, no i wyposażony jest w PPS, czyli w tak zwaną pepeszę. No i ma tutaj, jest wyposażona, widzimy, że tu ma magazynek, właśnie pokrowiec na magazynek do pepeszy. No i niesamowity worek na plecach, imitujący plecak. Ale ze względu na to, że straty w Armii Radzieckiej Czerwonej były niesamowicie, żołnierze nie musieli posiadać bardzo dobrego sprzętu, ze względu na to, że było to zbyt kosztowne, ponieważ ci żołnierze ginęli setkami w ciągu godziny tak naprawdę, więc Sowieci nie przejmowali się zasobami ludzkimi. Ten widzę też tutaj ma ocieplaną, nie, to jest zwykła bluza, posłuchajcie. Też jest wyposażony w pepesze, no i jest głowa w furażerce. Tak prezentują się figurki. Figurki oczywiście są wykonane w żywicy, ale oczywiście jest to technologia 3D, mimo to, że wyglądają na rzeźbionych ręcznie. Właśnie dopytałem się, więc one są opracowywane w technologii 3D, co powiem Wam, naprawdę jakość tych modeli jest niesamowita.
A teraz zerkniemy sobie na sam kadłub, dolną i górną część, jak one pasują tutaj ze sobą. No i powiem Wam, że robią te modele od Bordera naprawdę duże wrażenie. Ten model będzie mniej więcej kadłub sam taki i prezentuje się on naprawdę bardzo no, jest zrobiony prawidłowo. No tutaj właśnie trzeba zwrócić uwagę na płytę nadsilnikową. A między innymi to oznaczało i tak samo ta tylna płyta, to można poznać właśnie w jakiej fabryce dany czołg był produkowany między innymi. Tu mamy miejsca, gdzie możemy uchwyty specjalne zaczepić, a tutaj właśnie na przykład stąd te uchwyty są ze względu na to, że jest to czołg, którego dziadkiem był czołg Christiego, no następnie BT. Tu mamy też od razu peryskop, na to trzeba uważać, żebyśmy nie wyrzucili. Od spodu, jeżeli chodzi o detal, no jest bardzo fajny. Tu mamy włas ewakuacyjny przy radiotelegrafiście, jak i również operatorze karabinu maszynowego, czyli Janek z 4 pancernych. No, wygląda to naprawdę bardzo porządnie. I tutaj 2 kolejne torebki z akcesoriami, gąsienicami, elementami przezroczystymi, z metalową lufą. Wykonana, wytoczona z aluminium, lufa jest. No i teraz mamy 4 ramki z ogniwami gąsienic. Też trzeba zwracać uwagę na ogniwa gąsienic, na wzór, w jaki zostały wykonane, ze względu na to, że było ich kilka rodzajów i było to też zależne od fabryki, gdzie dany czołg był wyprodukowany. I to jest ramka T i ramek T mamy aż 4 sztuki. Następnie mamy jeszcze taki pasek pojedynczych gąsienic i zaraz zobaczymy, czy one wyglądają tak samo. No nie, właśnie tutaj jeżeli chodzi o gąsienicę, to warto zwrócić uwagę, że te ogniwa się już różnią i są to ogniwa, które doczepiamy sobie na zewnątrz czołgu, układamy na błotnikach. I tu jest właśnie ta ogniwa łączące, bo co drugie ogniwo, pamiętajcie, miało ząb. Mam nadzieję, o właśnie tutaj mamy te ogniwa z zębem i tu powinny być, nie, tu są akurat właśnie inne te ogniwa, czyli te stosujemy jako ogniwa, które są kładzione jako zapasowe ogniwa na błotniku. A tu z tym zębem mamy właśnie ogniwa, czyli co drugie ogniwo, z tego co pamiętam, było właśnie, a może i nawet nie. A trzeba to porównać, zerknąć. Nie, no tutaj są akurat wszystkie, czyli te ogniwa najprawdopodobniej, a nie wiem dlaczego nie posiadają zęba na środku. Możliwe, że zapasowe też ogniwa wyglądały w ten sposób, chociaż ich mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ogniw. No tu mamy właśnie te z zębami i to jest ten sam wzór gąsienicy jak poprzednie. Tu mamy takie 2 bonusowe ramki, ramka BA i BB. Są to kocyki, mamy po prostu tutaj złożone, tak jak w innych czołgach Wam pokazywałem, po prostu prezenty zwinięte do osłonięcia czołgu, na przykład podczas postoju, zamaskowania, ewentualnie stworzenia sobie takiego daszku, namiotu, który umożliwiał odpoczynek na zewnątrz załodze. Oczywiście figurki, które Wam pokazywałem, no to nie byli czołgiści, tylko to byli grenadierzy, wsparcie czołgu, czyli krótko mówiąc desant, który przebywał na czołgu podczas jazdy, a następnie zeskakiwał podczas ataku. Tu mamy sprężyny, właśnie ta ramka z przezroczystymi elementami, czyli mamy do reflektorów, jak i również peryskopy tutaj mamy. Naprawdę fajnie to wygląda, że właśnie tutaj możemy sobie od spodu chromem, po prostu na przykład flamastrem, gdzie jest farba z chrom, na przykład Mołotowa, pomalować i wtedy będziemy mieli bardzo ładne lustro
jeżeli chodzi o reflektor. A przepraszam, właśnie tutaj się zagubiły i dlatego że tutaj są pojedyncze jeszcze ogniwa, tak jak mówiłem właśnie, że co drugie ogniwo było z zębem i tu mamy pojedyncze właśnie pojedyncze ogniwa do łączenia tych, bo coś mi zabrakło, tak się zacząłem zastanawiać. No mamy oczywiście ten z innym wzorem samego ogniwa gąsienicy i płaski od wewnątrz. Czyli mamy tutaj pełną listę oczywiście gąsienic. No tutaj sobie zerkniemy jeszcze tą na blaszkę. Blaszka, powiem Wam, że jest zabezpieczona folią z jednej i z drugiej strony, no ale widocznie była źle wypłukana i dlatego dostała właśnie takie zabarwienie. Wiadomo, że to jak w jaki sposób się trawi blachę i tutaj po prostu trzeba będzie ją delikatnie umyć przed użyciem. Kolejna ramka, już duża ramka, jest to ramka E, gdzie mamy właśnie elementy wieży, elementy do wieży, dodatkowo jeszcze gąsienicę, którą możemy na przodzie czołgu położyć, tył z instalacją do beczek, kapsle na koła mamy tak samo. Jeżeli chodzi, co tutaj mamy ciekawego, no właśnie ta faktura wieży jest naprawdę bardzo fajnie zrobiona. Jak zapewne widzicie, są tutaj mamy przede wszystkim luk komunikacyjny, którym również przez ten otwór można było strzelać. Jeżeli na przykład piechota wroga podeszła do czołgu, tu mamy elementy do zaczepienia, chociażby takie uszy specjalne i tu możemy też zaczepić jak najbardziej jeden z kocyków. No jest bardzo ładna ta faktura. Tu mamy spód wieży i tak samo jest ta faktura bardzo fajnie zrobiona, łącznie z tymi uszczepnięciami takimi. No mamy również beczki, elementy, które przyklejamy do wieży. Praktycznie tu jest wszystko związane z wieżą. Bardzo ładnie jest wykonany peryskop dowódcy, który znajdował się, z tego co pamiętam, w wieży. Możemy go wkleić właśnie tutaj do tego elementu, bo jest dwudrzwiowe, dwa no, drzwi, można tak powiedzieć, do właśnie kopułki dowódcy, która znajduje się po lewej stronie. No i że jeżeli sobie otworzymy, no to żeby było widać ten peryskop. No i tu mamy uchwyty, które montujemy częściowo na kadłubie, częściowo na wieży. Mamy trąbkę tak samo, czyli sygnalizator dźwiękowy, który znajdował się bodajże na błotniku chyba, albo tak tuż przy gdzieś z przodu. To nie wiem, powiem Wam, co to są za elementy, ale tutaj mamy tak wentylatory na tył wieży, no, oczywiście osłona jarzma armaty, odlewana, bardzo ładnie wykonane, to jest wszystko. Kolejna ramka, no i tutaj powiem Wam, już mniej więcej wiem, o co chodzi. Możemy spodziewać się też innych modeli czołgów, bo co tutaj jest ciekawego? Jak zauważycie, tu jest inny tył czołgu, płyty nadsilnikowej, w porównaniu właśnie z tym jest różnica między tymi płytami, chociażby jest instalacja dodana tutaj do zbiorników z paliwem. No i tutaj mamy też dodatkowo nakładki właśnie na tył kadłuba, czyli mamy boczne wywieczniki i wiele innych elementów. Tu mamy klapę, tak samo tu mamy klapę dowódcy, ale to jest już inna wersja. Widzę, tu są elementy do innych wersji również czołgu, bo trzeba pamiętać, że Border wydał również T-34, ale 76 we wczesnej wersji. Tu mamy elementy związane właśnie z wyłazem mechanika, kierowcę. No tu mnie zaskoczyło, powiem Wam, Border, bo jest fajnie, te części są rozplanowane. Tu mamy oczka do
peryskopów do luków, wizjerów, dowódcy. Pamiętacie, jak Rudy tak miał właśnie, mógł poruszać jedno, drugie? Jarzmo karabinu mamy. No, to jest klapa na tył silnika, tutaj montowana właśnie. To jest nadsilnikowa. No, powiem wam, że to naprawdę bardzo apetycznie wygląda. Tu są elementy związane z błotnikami. Skrzynka na błotnik. No, tutaj widzę, jest sporo elementów. Powiem wam, że niektóre, to nie wiem nawet do czego, wyglądają tak, jakby do środka były wkładane. Tu mamy reflektor, drugi karabin. Gdzieś mieliśmy tutaj jarzmo. A, dobra, jest, posłuchajcie, karabin wewnętrzny element, a tutaj jest to, co wystaje, zewnętrzne. To jest ramka A i naprawdę ten detal na tym czołgu robi wrażenie. I dwie ostatnie ramki, koła. No i tutaj my dostajemy model z pełnymi kołami tłoczonymi, które posiadają bandaże gumowe. Bardzo też ładnie widzę, jest to wszystko odwzorowane. No i można się spodziewać, bo niestety z tego, tutaj mamy te osłony kapsle właśnie też. Myślę, że tutaj na pewno pojawi się jeszcze późniejsza wersja T3485, na przykład z tak zwanymi spiderami kołami, czyli nie będą one pełne, tylko te otwory będą i takie linie poprowadzone, tak jak między innymi miał to filmowy Rudy. Co prawda filmowy Rudy to powinien być T3476 w późnej wersji produkcyjnej, a z tego co pamiętam, to T3485 był chyba dopiero tuż przed Berlinem wydany polskim kościuszkowcom i no nawet z tego nie zrobimy filmowego Rudego, ze względu na to, że jest zupełnie inny odlew wieży, jak i również koła. No i tu mamy elementy związane właśnie między innymi również z wydechem. Koło jest tutaj napinające, znaczy przednie koło. Następnie tu mamy koło właśnie napędowe, które znajduje się z tyłu. W ten sposób jest zrobione, tak jak właśnie to wymyślił Christie. A następnie w BT było, że właśnie specjalne były koło zrobione w ten sposób, że tu były właśnie takie trzpienie, które napędzały, właśnie chwytały te zęby na gąsienicach i one napędzały cały czołg. Bardzo ładny detal, tak samo. Są tu pewne elementy, które powtarzają się. No oczywiście, jeżeli chodzi o rury wydechowe, no to rury wydechowe mamy podwójnie, to jest osłona właśnie rur wydechowych w ten sposób właśnie zrobiona. No i jeżeli chodzi o ten detal na przykład na bandaży na kole, czyli gumowej takiej osłony zabezpieczeń, to powiem wam, bardzo ładnie to wygląda. O, tu mamy bardzo fajnie połączone właśnie ogniwa. To jest bardzo dobra rzecz. Widzicie? Te gąsienice, które mają zęby, to są właśnie z tymi takimi pustymi krawędziami, a jeżeli chodzi o same gąsienice, czyli łączymy to na przemian z tymi gąsienicami. No i tu mamy tą sprawę wyjaśnioną właśnie. Powiem wam, że się nie znam tak na tych T3485 czy T76 z armatą 76, ale powiem wam, że chyba najwyższa pora troszeczkę poznać. O, tu mamy na przykład rurę wydechową. Najwyższa pora troszeczkę zainteresować się tymi czołgami, no bo w sumie Wojsko Polskie idące ze wschodu używało, jak i również później w Układzie Warszawskim po wojnie Wojsko Polskie używało tych czołgów. No oczywiście nie w tej wersji, chociaż trzeba byłoby spojrzeć w dokumentację, czy przypadkiem właśnie tych czołgów z fabryki numer 112 nie było na wyposażeniu też Wojska Polskiego. Warto by było tutaj zajrzeć. No i moi mili, to jest cały unboxing, jeżeli chodzi o T3485 właśnie od firmy Border.
czyli tego modelu, razem z zestawu, razem z figurkami. Naprawdę godny polecenia i uwagi waszej model. Co prawda w malowaniu, widzicie, tutaj jest ta wieża specyficzna właśnie dla tej z takim kołnierzem z tyłu, bo późniejsze wieże były już tak bardziej obłe. To jest dość charakterystyczne właśnie dla tych czołgów właśnie 85. Czyli była tego typu, bo tu mamy klin wstawiony, odlew idący, tylko że w późniejszych już nie było tej krawędzi na tyle wieży. Dziękuję wam za uwagę, życzę wam miłego dnia, pozdrawiam i do następnego unboxingu. Trzymajcie się, cześć!